Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Oraz witajcie w kolejnym odcinku po białoruskiej strefie wykluczenia. Dzisiaj odwiedzimy miasto Słoneczne, czyli białoruską mini Prypeć. A co jeszcze ciekawe, miasto jest zwane miastem stalkerów oraz miastem pewnego paradoksu, o którym za chwilę. А с какой целью вы туда идете? Dlaczego miasto paradoksu? Zobaczcie jedną rzecz. Tam jest strefa, gdzie wolno wchodzić, trzecia, a tutaj strefa druga, gdzie nie wolno wchodzić, gdzie potrzeba mieć specjalne przepustki. My takie przepustki posiadamy. A dlaczego tak jest? Ano, dlatego. A stalkerzy wybierają to miejsce, ponieważ jest najbliżej strefy ogólnodostępnej. Ale chodźcie do środka, bo chyba jadą pogranicznicy. Jadą i coraz bliżej jadą. Lepiej, żeby nas nie widzieli, nie? Znaczy widzieć to nas na pewno widzą, a No, mimo to, że mamy wszystkie dokumenty i paszporty, no to... szkoda czasu. Zaraz do nas podjadą i nas zagadają. Nielegalni. Oni sobie tu mogą wjechać, No. nie? Nawet jest szlaba zapuszczona. Jesteśmy nielegalnymi stalkerami. Uciekamy, panowie. Cześć. Пограничная служба. Здравствуйте. Направляет. A Tam przewodnik. przewodnik? А с какой целью вы туда идете? A my chodzi na foto. Foto A u nas 10 osób w grupie. Пропуска. Пропуска jest u nas w maszynu. Сергей, проедь туда дальше, там пропускай. U nas, u nas Туризм или что? Da, turyzm. Mamy turyzm z Polski. To drugi, trzeci? Drugi dzień. To nasz wторой dzień w zonie. Żywią w chojniczkach. Dobra, już. No. Ну понятно, нам все равно надо. Ваш тут зона. Да. Человек вас сопровождает. Здесь. Один z zony i один człowiek z polskiego parku. Bastet. Gdzie was pojmali? Przy szlabanie. Przy szlabanie. Ну что вы ходите, что слушать? No nachodzisz właśnie. Półstalker. Валера, тут получается в зоне 12 туристов и с ними один сопровождающий. Все нормально? Spasiba. Спасибо. Spasiba. Widzicie? Dlatego się to robi legalnie. A, i mówiłeś właśnie coś o mieście absurdów. No, dokładnie. A przy okazji prośba w komentarzach, nie śmiejcie się z mojego rosyjskiego, robię co mogę. No już jeszcze byś chwilę zaczął mówić, jaki masz rozmiar majty. Ty, ale widziałeś, on się zatrzymał przez chwilę, odwrócił się i wyjął broń z tylnego siedzenia. Dopiero do nas podszedł. No, no. nie? Wracając do naszej eksploracji, wbijamy do jednego z domów. Wiecie dlaczego? Nazwane mikroprypecią? Ano dlatego, że wygląda jak budynki w Prypeci. Wbijamy. Mamy zamiar bić każdy na inny budynek. No i spotkać się na dachu, ile jest to możliwe jeszcze. Klasycznie piwnice na koniec. Kurde, w ogóle ta białoruska zona jest o tyle ciekawa, na pewno już widzieliście odcinki wcześniejsze, że pomijając to, że te budynki i mieszkania są porzucane, strasznie długo trzeba jeździć właśnie z miejsca na miejsce. O, resztki lalki jakieś. Trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby dojechać z miejsca na miejsce, ale można powiedzieć, że tu jest mieszanka wszystkiego. Są właśnie małe wioski, są kołchozy,
Szpitala jeszcze nie mamy i raczej szpitala nie będzie, bo z tego co kojarzę, najbliższy szpital był w Prypeci. Ale też można zobaczyć właśnie budynki takie postsocjalistyczne, typowo usługowe. No i tutaj stary, fajny, radziecki blok mieszkalny. Trochę za mocno zaakceptowałem ten blok, ale sorry. Tutaj jest bardzo mało stalkerów w białoruskiej zonie, więcej ich jest w tej ukraińskiej, no bo to inny kraj, tam się jakoś, wiecie, można dogadać. Rzeczywiście tak patrząc, to jest to podobne do tych budynków w Prypeci, aczkolwiek są o wiele mniejsze. Też są troszeczkę inaczej wykonane, ale wchodząc, o, zobaczcie, taki malutki bucik dziecięcy. Od razu przy samym wejściu jeszcze zabawka, samochodzik ciężarowy, tylko już bez paki. Kto wygrał najwyższy? Kuba poszedł najdalej, to Kuba. No to Kuba. A ja chciałbyś jeszcze coś powiedzieć do widzów na temat naszego Instagrama? Chciałem powiedzieć, że to jest najlepszy profil na Instagramie w Polsce, w Europie, a nawet na świecie, ale żeby to sprawdzić, musicie bić na Urbes History Podłoga Oficjal, no i nas polubić i obserwować. A się wyuczył. Dokładnie wyjąłeś mi to z ust. Właśnie sobie stoję na czyimś balkonie i bardzo nam zależało już od wielu lat, jak w 2014 roku odwiedziliśmy tamtą strefę, to żeby dostać się i do tej w końcu. No i się udało. Wymaga to większej liczby zachodu, większej liczby przepustek, różnych dziwnych rzeczy, ale się udało. Zabawkowy wazon. Stare butelki. O, misiu. Cześć, misiek. W ogóle on jest strasznie ciężki od tego kurzu, który cały jest na nim. Ale fajnie, zabaweczka. Na pierwszy rzut oka wygląda to trochę jak śmieci. Ale zobaczcie, to są malutkie buciki dziecięce. Tutaj są jakieś fiolki po lekach czy po czymś takim. No i całe pokoje. I jakby ta strona, lewa strona jest większa w porównaniu do tamtego mieszkania. Tutaj jest więcej miejsca, jest więcej pokoju. Witamy na dachu. Oczywiście drzewa już rosną na dachach. A któryś z chłopaków musiał sobie wybrać, nie wiem, który poszedł do najdalszego domku, ale wygrał przy okazji ten najwyższy, więc będzie miał dużo lepszy widok na Słonecznyję. I przy okazji też możecie zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze na naszych przewodników. Przed nami jest Dom Kultury. Tam dalej była, z tego co pamiętam, apteka, bodajże jeszcze poczta. No i kilka domów mieszkalnych. Wiecie, to jest, nie bez powodu nazwaliśmy to mini Prypecią. Ale nie ma wejścia na dach. No pewnie powinieneś pójść tam, tam i tam. Zobaczcie, no naprawdę tutaj nie ma wyjścia na górę. Patrzcie. Jest takie coś. I tyle. I ściana. I nie da rady się wspiąć na dach. No ale dobra. Idę obadać inne pomieszczenia, bo tam widziałem jakiś wózek dziecięcy i tak dalej. Od razu standardowo sprawdźmy radiację. Jest 0,18 w budynku. Potem zobaczymy, ile jest na zewnątrz. Ale według mnie nie będzie o wiele więcej. To dalej jest mały wynik. Skąd tutaj takie mini osiedle? Cała ta właśnie białoruska strefa zajmowała się głównie rolnictwem, a wiadomo, to nie, w tamtych czasach to mniejsze rolnictwo takie osobiste nie było aż tak bardzo rozwinięte, bardziej było nastawione na kołchozy, czyli te PGR-y, a skoro kołchozy, no to gdzieś ktoś tam musiał pracować, skoro tam ktoś pracował, to musiał gdzieś mieszkać, więc powstało takie mini robotnicze miasto Słonecznyje, w którym aktualnie się znajdujemy. Szedłem 2 piętra niżej. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale wszędzie są porozrzucane buty. A tu jeszcze jest jakaś książka. Jakieś piekiełko dla Ciebie. Tak sobie przetłumaczę. Powiem wam, że chodząc w budynkach po Prypeci już niewiele możecie znaleźć, naprawdę niewiele. A tutaj
Na przykład możecie znaleźć słoik po majonezie. Panowie, jak się nazywał ta taka zabawka, co miała duże uszy? On się nazywał Czeburaszka czy coś takiego? Buraszek to jest taki pieróg smażony. To jak to się nazywało? Ale to była jakaś lalka, czy co to było? No taka lalka, co ma duże uszy, oczy, no taka radziecka bajka, to nie? Wielki zając. Borys Jelcyn. Borys Jelcyn. Władimir Putin. No, to już wiemy wszystko. 2 lata przed katastrofą. Ktoś dostał pocztówkę zapewne. Nie wiem, czy możecie zobaczyć. 1984. Normalnie jeszcze leki jakieś. Ampułka. Jeszcze kwiatuszek tutaj. Kiedyś niestety w środku już nic nie znajdziemy. Torebka damska. Nie wiem, czy to nie jest przypadkowe. Nie wiem, co to jest, ale chyba wolę nie wiedzieć. Chodźmy dalej. Zeszły rok był rokiem rozdzielania się, ale w tym roku to już przesadzamy, co nie? No musimy tak naprawdę się rozdzielać, bo obszar jest naprawdę duży. Jest to, tak jak mówią, mała Prypeć, a czasu nie mamy tyle, ile byśmy No chcieli. nie mamy, tym bardziej wiesz, dzięki fajnie, że ci się zgodzili na 3 dni Aha. eksploracji, ale to i tak, żeby tu wszystko ogarnąć i nagrać to, co byśmy chcieli, to i tak jest za mało. Tydzień to jest za mało. Dlatego musimy latać jak kot z pęcherzem, no i wszystko ogrywać, co nie? Ty Zgadza chyba w się. tamtą stronę będzie ten główny plac, co nie? No stamtąd To przyszliśmy. dawaj do tej szkoły. Chodź. W sumie nie ma potencjału wejścia, po prostu najłatwiej wejść czyimś dach, balkonem. Zakładając, że uda się znaleźć jakieś pojedyncze rzeczy, pytanie co traktować właśnie jako na ten. Na pewno mamy łóżko, które no, nawet do tych wygodnych należało. Przynajmniej tak wygląda. Zobacz, tutaj był grafit z reaktora składowany. No. Właśnie te rdzenie grafitu teraz tak wyglądają po tych latach. Tak, to jest druga stopa słonia. A to nie jest beton przypadkiem? Nie wiem co to jest, asfalt to jest jakiś czy asfalt. coś. 0,28. Czyli nic. Nie wiem, czy to będzie ta szkoła? Ciężko mi powiedzieć, ale chyba tak, bo dalej nie pójdziesz. Byłeś tu kiedyś? Nie. Nie. Tak, no. Tutaj miałem ciocię. Przyjeżdżałem do niej na wakacje. Często się bawiłem właśnie tutaj w domu partii. Jest ścieżka wydeptana. Czyli to z tymi stalkerami to nie jest ściema. Tutaj kiedyś prawdopodobnie było główne wejście. Teraz rosną jakieś chaszcze, które niemiłosiernie kłują. Co to za spóźnienie? Powiem ci, że nie wiem z czego to wynika, ale zobaczcie, wszystkie te ściany są powywalane, a to były takie grodzące, działowe. No ale dobra, jesteśmy w szkole. Podobno szkoła jest najciekawszym obiektem tutaj w tej wiosce. Tam jest chyba sala gimnastyczna. A tu było główne wejście, zobacz. To było to, co ja się przez te krzaki przedzierałem. Pogiąłeś sobie nogę? Nie, ale prawie skręciłem. Trzeba uważać. No, na pewno. Dobra, tu było główne wejście. Pójdziesz tam, ja pójdę tak i się spotkamy, bo one się powinny łączyć. Dobrze. Krystian mówi, że jakieś pojedyncze rzeczy znalazł. Przynajmniej jak krzyczałem do niego z podwórka. Gdzieś tu? No, podobno. Pojedyncze rzeczy może ja. Nie widzę jak na razie. No, pojedyncze rzeczy. No jest to, że prawie się w rękach już rozpada. Trzeba to? Nic nie ma. Kolejne dzieci, które się uczyły matematyki i typowe właśnie dla dzieci, przynajmniej ja tak miałem, że zamiast coś pisać, to rysowałem jakieś pierdolety, skrzacik. A, dzieciak inżynierem chciał jakaś
korpus z koparką, z liną. Tu była sala gimnastyczna. Zobaczcie, na 100%. Na 100% tu była sala. O, tu wisiał kosz w tym miejscu. Parkiet, no kiedyś był parkiet, ale widzę, są tenisówki. Tak jak u nas to się nazywało, tam już nie pamiętam, pepegi czy coś takiego. Każdy miał podobne tramposzczałki. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś może w jakichś salach zostało. Sale są najciekawsze. Bardzo często w takich miejscach znajdowaliśmy właśnie takie murale chociażby. I teraz też coś takiego znalazłem i to w bardzo dobrym stanie, bo jest praktycznie nienaruszony. Żabkęc. A tak wygląda żaba od środka, jakby kogoś interesowało. O, i ławki. To są te pulpity. Można było usiąść. Można było. Siadało się i się uczyło. A potem wszystko się wywaliło. No. O, tu są jakieś przeźrocza. Jakiś... To zmienia ostrość. Jakieś bawiące się dzieci. Czy coś takiego. A w drugim? No to jest już brudne strasznie. Natomiast tutaj macie film. O. Ostrość tylko. Złapię ją sobie. Taśma filmowa. Widzę, więcej jest tych gadżetów, więc możliwe, że tutaj była jakaś sala projekcyjna. Albo coś takiego, bo pomieszczenie jest dość bardzo spore. O, tu jest napisane, co to chyba było. Proszę bardzo. Jakby ktoś wiedział, to... Jakby ktoś umiał, to już wie. Co my tu mamy? Apteczka. Patrzcie. To jest artefakt. Szkoda, że pusta. Ale nawet takie opakowanie naprawdę robi świetną robotę. Patrzcie, nawet po tych napisach jeszcze. I też na pewno coś, co jest dużo starsze ode mnie. Tudzież od was, bo nie wiem, w jakim wieku jesteście. Właściwie ty, drogi widzu. Tu kolejna apteczka. Jakieś leki. Nic ciekawe, kto tutaj mieszkał. O! Tutaj był jakiś kojest dla dziecka. I 3 przerażające lalki. A właściwie korpus, głowa, korpus, no i demoniczna opiekunka. Bez oczu. Szkoła imponujących rozmiarów, jak na to, co widzieliśmy dotychczas, ale niestety stan już nie jest zbyt dobry. O kurde. To musiała być sala od chemii, bo jeszcze mamy tutaj podłączenia, pewnie stały tutaj stoły, jakieś elektryczne, a do tego zapewne jeszcze gaz gdzieś tutaj leciał, dzięki czemu można było robić różne ciekawe eksperymenty. Odkąd zacząłem urbexować, dosyć często i regularnie jestem w szkole, widzicie? Czyli zeszyt. I to jeszcze jakie pismo? 3 mniej. Jeszcze są oceny. Proszę. A co to ma być? Jakieś znaki zapytania? Ktoś nie potrafił. Temat. 21 październik 83 rok. Nie wiem, jak ta osoba się pozbierała po tym 3 mniej, ale jakoś leciała dalej. 2 mniej. O, góry z górki. 2. 4 mniej. No nie był to prymus, ale widzę albo wymagający nauczyciel. O, tutaj jakieś schematy elektryczne. Ale nie ma żadnej lufy, więc tyle dobrze. To na pierwszy rzut oka przypomina mi trochę chłodny komin, znaczy nie chłodny, tylko no ten komin z 4. bloku stary. Tylko tak zwróciłem na to uwagę. Widzę, że tych tutaj, no teraz już można to nazwać śmieciami, tak? Jest ich bardzo dużo. Znowu jakieś są maski, makiety, plansze takie tam w rogu leżą. Jakieś kółko, no ale generalnie wszystko się zwaliło na dół, no i nie ma co tutaj wiele do szukania. W ogóle zwróćcie uwagę na to. Maseczka. Podobno bardzo do tej, której używali
w Czarnobylu przeciwpyłowa. Wojsko jej używało. Chyba był korek od niej, czy może i nie. Ale jednak, no one też były zielone, no tylko że to są już tak widać, że bardzo zmęczone czasem. Bardziej badalne zdjęcie, jakie można zrobić w zonie, ale nie mogłem sobie odpuścić. W ogóle aparat traktuje te lalki jako wykrywa właśnie głowy. O, zrobię portret. Nie wiem jak chłopaki właśnie tam, czy odkryli w końcu przedszkole, czy jakieś apteki. Tam bardziej, wiesz, usługową część tego miasta. Ale podejrzewam, że racją socrealia, więc raczej to było wszystko przygotowane dla mieszkańców. Ale też jedna rzecz, idąc coraz dalej, na pierwszym wieżowcu nie było widać, że są kolejne budynki, idziesz na kolejny budynek, o, wejdę na ten wieżowiec, wchodzę na wieżowiec i znowu jest nowa, może nie tyle co przestrzeń, co nowa opcja, żeby zobaczyć kolejne rzeczy, więc właśnie tam ciągną się jeszcze 3 kolejne budynki, na które już nie za bardzo mam czas, żeby do nich iść. I wcale bym się nie dziwił, jakbym wszedł jeszcze na tamten dach i zobaczył, że to miasto ciągnie się jeszcze tam dalej. Może kiedyś, jak uda się tu wrócić, to sprawdzimy. Jeżeli nie, jeżeli kiedyś tu będziecie, to dajcie znać, jak to wygląda tam hen daleko. I tutaj kończy się nasza wyprawa po mini Prypeci. My już niestety musimy powoli wyjeżdżać, ale zona zaczyna nas opłakiwać. Jeżeli Wam się podobało to, co robimy, chcecie więcej odcinków, klikacie tutaj, subskrypcja, dzwoneczek, bo subskrypcja, dzwoneczek ważniejszy, Instagramy, Wszystko jest Facebooki. ważne. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!